Cześć, co dla ciebie? Co podać? Cześć. Wiesz co, zaskocz mnie, lubię eksperymentować. Mm, czyli tak empirycznie, tak? Dowiesz się, czy ci smakowało, jak dostaniesz i Zgadza sprawdzisz. się. Spróbuj coś, czego jeszcze nigdy nie próbowałem. Dobra, dobra. To coś zrobimy. W takim razie to tak będę tutaj zwinnie próbował cię zaskoczyć, żeby pójść w ten empiryzm. Jakiś prototyp powinien nam wyjść. No dobra, słuchaj, to w międzyczasie o co chodzi z tą zwinnością w Enexo? Bo to jedna z naszych wartości jest, nie? Ale tak w praktyce, poza tym, że to takie modne słowo, to o co z tym chodzi? Wiesz co, ja zawsze kojarzyłem zwinność z taką kulturą otwartości, eksperymentowania i przejrzystości. Tak? Wszystko, co robimy, staramy się gdzieś tam cały czas usprawniać, nie bać się tego, że czasami możemy jakąś odnieść porażkę. Cały czas dbamy o to, żeby gdzieś tam dostosowywać się do warunków, które aktualnie panują gdzieś tam na świecie i poprzez kolejne gdzieś tam chociażby iteracje implementujemy projekty coraz lepiej, coraz efektywniej, dysponując coraz ciekawszymi produktami, takimi, które spełniają oczekiwania naszych klientów, więc wydaje mi się, że to jest taka zwinność w pigułce. Reagować na to, co się dzieje wokół ciebie. No dobra, ale to tak wiesz, a, tak między nami, tak wiesz, tak przy barze, tak szczerze mówiąc, to jak nam to wychodzi? My jesteśmy w tym tacy dobrzy, bo to wiesz, to co powiedziałeś, to świetnie brzmi, ale jak to faktycznie się przejawia u nas w praktyce? Gdzie my to faktycznie znajdujemy? Jak wiesz, zajrzę do Enexo tak na co dzień, to gdzie ja tą zwinność znajdę? Wiesz co, no zwinność to jest taka sztuka opanowywania chaosu, tak? No, nikt nie jest idealny od początku i my też nigdy nie będziemy mówić, że jesteśmy idealni, tak? I wszystko, co się u nas dzieje, co ostatecznie możemy nazwać sukcesem, to jest gdzieś tam droga, podczas której jesteśmy w stanie sobie powiedzieć, że jest usłana pewnymi porażkami, ale my na tych porażkach jesteśmy w stanie się czegoś nauczyć i ostatecznie wyjść obronną ręką, tak? I ja tak widzę tę organizację i ja też akceptuję to i cieszę się z tego, że w taki sposób możemy dochodzić do sukcesów. A ten empiryzm, no tak przyszedł mi do głowy, tutaj jakby pewien prototyp powstaje, a gdzie ten empiryzm i to prototypowanie, gdzie tego najwięcej znajdziemy w praktyce u nas? Wiesz co, myślę, że w kontaktach z innymi ludźmi, na przykład z naszymi klientami, tak? Realizując nasze projekty, nie zapinamy się na jakimś takim rozwiązaniu, które od początku jest znane, tylko godzimy się na to, że my z czasem będziemy doprowadzać do tego, że coraz większą świadomość na temat tego, co chcemy osiągnąć, będziemy mieli, tak? Nie musimy na samym początku projektu wiedzieć, z czym my dokładnie skończymy, ale mniej więcej znać trajektorię tego, w którą stronę będziemy iść. I to samo jeśli chodzi o, nie wiem, relacje w zespole, tak? To jest normalne, że gdzieś tam w trakcie trwania, w trakcie cyklu życia naszej organizacji te zespoły będą tworzyć się, rozwiązywać się, będą się w jakiś sposób tam formować, docierać. Dla nas to jest sprawa naturalna i staramy się wyciągnąć z tego jak najwięcej i uczyć się wzajemnie od siebie, tak? To jest ta esencja tego eksperymentowania, zwinności, a potem zostawiamy to, co działa. No dobra, ale zobacz, bo to jest taka perspektywa, wiesz, ludzi, którzy tutaj za tym barem Enexo od lat już siedzą i my to wiemy, my to czujemy, my to widzimy, a tych, którzy dołączają do tej naszej ekipy, jak ich przekonywać możemy, jak im możemy pokazywać, że to eksperymentowanie jest okej, jest fajne, że jest bezpieczne, że robienie prototypów jest w porządku i że to zupełnie nie szkodzi, że czasami co któryś prototyp po prostu będzie do śmieci. No taka cecha prototypów. To jest taki naturalny sposób myślenia, wiesz, no, nawet na takim porządku dziennym jesteś w stanie sobie wyobrazić różne sytuacje, nie wiem, w życiu próbujesz znaleźć swoje nowe hobby, no, nie jesteś od razu mistrzem, tak? Ja w czasach pandemicznych na przykład zacząłem
zacząłem uczyć się rysować, tak cyfrowo, z takim, wiesz, ołóweczkiem cyfrowym w dłoni i szło mi to fatalnie i byłem świadomy tego, że pierwsze 50 rysunków to ja wyrzucę do kosza, a potem okazuje się, że to, co produkuję, to jest coś, co ma ręce i nogi i co gdzieś tam wnosi realną wartość. No i tak naprawdę tak samo jest gdzieś tutaj z naszym tym życiem zawodowym, tak? Trzeba akceptować to, że to, co robimy, nie jest na początku od razu idealne, tylko gdzieś tam patrząc na to, co zrobiliśmy, jesteśmy w stanie spojrzeć za siebie, zobaczyć, co poszło ok, co poszło nie tak i w ten sposób gdzieś tam doskonalić się. I wydaje się, że dla osób, które przychodzą do nas do organizacji, to staramy się zaszczepić w nich takie myślenie, że okej, to, że się pomylimy, to nie jest nic złego, ważne, że wyciągamy z tego wnioski. No i tak naprawdę mamy też dużo obszarów, gdzie jesteśmy w stanie eksperymentować, tak? Przykład, na przykład communities. Communities to są właśnie takie grupy osób, które gdzieś tam w wspólnym celu się zrzeszyły i dzielą się swoimi doświadczeniami, umiejętnościami. No i pomysł na te communities cały czas ewoluuje, tak? Organizujemy jakieś warsztaty, produkujemy jakąś bazę wiedzy i to wszystko jest na zasadzie prób i błędów. Pewne inicjatywy działają prężnie, stały się gdzieś tam samoorganizowalne przez członków tych communities, a niektóre z tych inicjatyw po prostu gdzieś tam naturalnie nam padają. No i okej, tak? Godzimy się z tym i staramy się wyciągnąć to, co jest najlepsze. To jest, myślę, takie nasze sensowne podejście i zdrowe do rozwoju i doskonalenia się. Jak tam ci idzie? A myślisz, że mamy jeszcze co poprawiać w tej zwinności swojej? Czy my już tacy zupełnie jesteśmy zwinni jak guma? Nie powiem od czego. Ciekawe pytania zadajesz. Myślisz, że taka firma w ogóle może kiedyś spocząć na laurach i powiedzieć, ok, to jest tu, gdzie chcieliśmy być, nic już nie zmieniajmy? Wydaje mi się, że nie, że w dzisiejszych czasach to gdzieś tam coś nas pcha do tego, żeby cały czas się doskonalić i ja to czuję i mam nadzieję, że organizacja też to czuje. Świetnie, tak, myślę, że to jest bardzo dobry kierunek. Ja absolutnie się z tobą zgadzam, że jak się zacznie tą drogę w kierunku tej zwinności, to absolutnie nie da się zatrzymać, bo potem brak treningu spowoduje, że skostniejemy, zastaniemy się. Słuchaj, to a propos empiryzmu, mam prototypy, a propos zaskakiwania. Odrobinę się od siebie różnią, wyglądają tak samo, także na pierwszy rzut oka to jest niemalże to samo. No tak, takie drobne wizualne niuanse będą je różniły. Jednym składnikiem się różnią, no ale to takie zwinne popróbowanie. Wiesz co, będzie trzeba jakąś nazwę dla tego wymyślić, bo nie wiem, jak się to nazywa. Jakiś taki zwinny pomysł by nam się przydał na wymyślenie tej nazwy. Co ty na to? Łyk wolności. I patrząc na rozmiar tego drinka, to wydaje mi się, że to może być taki malutki łyk wolności. Świetnie, na zdrowie. Zdecydowanie. Myślę, że to był właśnie ten łyk wolności.